Witam, witam, witam. Czy lwa można ujarzmić? No i to wsadzić go do klatki. To problem nieomalże odwieczny, dlatego że lwy pilnują raczej. Przed budynkami stawiało się lwy, by pilnowały historii. No i Sfinks pomiędzy swoimi łapami ma prawdopodobnie bibliotekę, gdzie się znajduje wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć o życiu. Lew jest do ujarzmienia oczywiście wtedy, kiedy zobaczy w tym cel. No więc najważniejsza rzecz, pokazać mu kierunek jego rozwoju. Macie już pokornego lwa. Lwy wyjątkowo łatwo się uczą i mają ku temu wielkie predyspozycje, ponieważ chcą być najlepsze i dlatego też potrafią i mają tą skłonność łatwego przyswajania wiedzy, co u innych znaków jest tak troszeczkę różnie, a lew ma to jakby od siebie, ze swojej natury. Przecież jest przewodnikiem stada, czy też strażnikiem wiedzy, czy strażnikiem myśli, czy strażnikiem wszystkiego, co byśmy mogli, to właśnie on tutaj stoi na warcie, a przede wszystkim jest królem. Przecież król bez znajomości tematu nie jest królem, a jest po prostu fałszerzem swojego intelektu, bo nie ma nic gorszego jak głupi król. No więc tutaj już właściwie wszystko wiemy na ten temat i możemy sobie wyeksponować właśnie już jakiś system, który przygotujemy dla naszego złotogrzywego lwa. No, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz, jaka jest. Lwy lubią się otaczać elitą. No, elita. Nie zawsze jest to ta elita, którą my nazywamy elitą, bo jeżeli bierzemy teraz tutaj, przypuśćmy, jakąś sytuację, gdzie jest to grupa przestępcza i w tej grupie przestępczej on może stanowić przywódcę, no więc jego elita, jego gierunkowie, jego podwładni stają się najbardziej tolerowani przez ten układ i w tym układzie świetnie się odnajduje. I teraz jakby to można było zrealizować, to jest najprostsza metoda dla lwa, stworzyć grupę, która ta grupa będzie eksponować, najkrócej można by było powiedzieć, zło. No, a jak inaczej? Przecież nie będziemy w to wprowadzali jakiejś innej formy, która ta forma może być w rzeczywistości niezbyt klarowna, czy też niezbyt przyzwoita. Świat, w którym żyjemy, jest oczywiście tutaj bardzo niecierpliwy i chociażby to, że ktoś może powiedzieć, ale co pan opowiada? No proszę brać pod uwagę jedno, że chociażby partyzantka, która po raz pierwszy się pokazała w historii, tej nowożytnej oczywiście, którą stworzył nasz król Łokietek. I tutaj stworzył elitę, a wtedy były bardzo trudne czasy, no i potrafił z tą grupą przejąć, że go nazywamy król Łokietek. Ale właśnie to było to partyzanckie podejście, no i w pewnym momencie też potem wielokrotnie żeśmy powtarzali w historii naszej ku radości społecznej i ku
zadowoleniu. Pewne historie, które najbardziej nas intrygowały, czyli tutaj robienie w konia naszych najeźdźców, począwszy od bardzo dawnej historii, którą byśmy mogli powiedzieć, że tego, czego nie lubimy i kogo nie lubimy, do tego czasu, kiedy tworzymy. O, tutaj osoby idą naprzeciw, to sobie zrobimy tutaj mały manewr. Nie, uda się, dlatego że te osoby wsiadają do samochodu. Także to będzie wszystko w porządku. Albo i nie. Zobaczymy. Dożyjemy, przejdziemy Wisłę, będziemy Polakami, tak? I to na tym właśnie polega pewien system rozwiązywania problemów. I to jest ta lwiastość, czy lwiastość jest opłacalna. Oczywiście, że jest opłacalna i to bardzo opłacalna w momencie, kiedy to się dzieje w jakimś tam kontekście i jak ten lew jest, jak go można ujarzmić, jak go można doprowadzić do pewnych zadań, które te zadania są. To, co powiedziałem, najważniejsze szkolenie, wyszkolenie i zrobienie z niego wyedukowanego lwa. To jest jedna rzecz. Ta edukacja, im więcej będzie edukowany, tym bardziej będzie coraz lepszym władcą i królem. Tak? I w tej sytuacji będzie dużo lepiej, aby on pokonał ten swój lęk do tych działań i przede wszystkim nauczył się jednej rzeczy, która jest najważniejszą, że on w tym wszystkim jest egocentrykiem. I w tym momencie wygraliśmy. Wygraliśmy, bo możemy postawić go na stołeczku i pogłaskać po główce, że jest tak doskonały, że w ogóle podziwiamy jego elokwencję, jego zdolności erudyczne, czy też takie, jakie są potrzebne do zgromadzenia tego efektu zwycięstwa, których zamierzamy go zrealizować. Ja mówię to przede wszystkim do rodziców i do osób, które posiadają lwy, czy na przykład męża, czy też żonę lwicę. Mniej więcej z lwicami jest troszeczkę inaczej, bo trzeba bardziej łagodnie podchodzić do tego. Tutaj na lwa można nawet nawrzeszczeć, że po prostu nie bierze udziału w tej akcji promocyjnej jego własnej i go po prostu doprowadzić do jakiegoś spojrzenia głębokiego w to, co nazywamy być albo nie być. No i to jest chyba jedno z najlepszych rozwiązań, które daje nam rozpatrzenie tego wszystkiego, co jest dla nas najciekawszym świadkiem rzeczywistości, bo możemy przejść, przypuśćmy, na mur i ten mur tylko odbić, co właściwie kobiety, lwice są troszeczkę bardziej oporne w tym wszystkim, z tym, że nie ma gadania. Jeżeli się znajdzie cel, to ten cel na pewno szybciej osiągną kobiety niż mężczyźni, bo kobiety są bardziej zdyscyplinowane, powiedzmy, albo też można by było powiedzieć, że są bardziej skrupulatne. Lwice, mówimy cały czas o lwicach, od mężczyzny lwa, który cały czas tylko wyłącznie bryluje, jaki on to jest piękny, jakie on to ma piękne szaty, jak on to pięknie widzi swoje życie, swoje działania, swoje osiągnięcia też i kolekcjonuje w klaserze swojego życia albo almanachu, jak wolimy, bo to w zależności od sytuacji możemy to nazwać nawet pamiętnikiem. Ale jedna rzecz jest najważniejsza, żeby te obrazy, które sobie
naszykował, były jednak rzeczywiste i potrafił je powiesić na ścianie swojego biura, czy też swojego tutaj przedsięwzięcia, o którym tak długo marzył. A marzenia są przecież tylko do spełniania, bo przecież jeżeli marzymy, to po to marzymy, żeby je realizować i w realizacji, no cóż, świadomość tego, że wchodzimy w nową rzeczywistość, która przed nami jest zbudowana w fantastyczny sposób i w ten oto moment, gdzie możemy być zauroczeni właśnie pejzażem, czy też możliwościami oglądania przepięknej kompozycji przyrody, gdzie właściwie dla nas jest to wypoczynek i jednocześnie ta właśnie lwiastość, że tutaj czujemy się wolni, niezależni i jednocześnie ekspansja naszej świadomości, która pozwala nam na to, że możemy zaistnieć w swoich pragnieniach, w swoich westchnieniach, a to wszystko należy jednak do naszego lwa, który jest tak szalenie zirytowany i zdenerwowany tym, że nie może osiągnąć tego, co nazywamy wolnością. Wolność lwia jest uzależniona tylko od jego poziomu. To, co on uzyskał, to, co chce zrobić, to, co chce wykonać i to, co chciałby osiągnąć. Tą wolność trzeba wytłumaczyć naszym lwom, że dopiero w pewnym wieku otrzymają to, co chcą, dlatego że, co tu ukrywać, lew, następnym znakiem jest panna, która penetruje każdy moment życia i dotyka każdego szczegółu, a progresywnie w tej pannie będzie nasz lew przebywał 30 lat, a wiemy o tym, że znak ma też 30 lat, no więc w zależności w którym momencie urodził się i jak długo będzie w znaku lwa i jak potem przez 30 lat będzie w pannie i potem otrzyma oczywiście ogromną nagrodę, bo przejdzie z panny do wagi i tutaj odniesie największe sukcesy, więc trzeba zawsze brać pod uwagę, że ten okres tego 30-letniego pobytu w pannie daje normalnie długi czas na edukację, czy też na doskonalenie siebie, aby potem osiągnąć glorię i victis, zwycięstwa i być niezwyciężonym. A tutaj w momencie, kiedy załamie się to wszystko i w tym okresie panny następuje dewaluacja myśli, wiem, że nic nie wiem, w ten bardzo nieprzyjemny sposób, po co ja to robię, dlaczego ja jestem taki, skąd te pomysły i dlaczego one są nierealizowane i wszyscy się połączyli w jedno i stawiają mnie pod ścianą i nie potrafią zrozumieć mnie, bo ja chcę być wolny, niezależny i taki piękny, i taki wielki, taki szalenie mądry, a jest dopiero na pewnej części etapu tego rozpoczynającego i trzeba go tutaj mocno wspierać, ale i także mocno angażować, aby mógł podjąć właśnie te jeszcze 2 kroki dalej i być jeszcze lepszym niż jest. I do tego potrzeba trenera, tego wodza, czy też tego przykładu, nauczyciela, który daje nam tak szaloną ekspozycję wiary w siebie, bo ta wiara w siebie jest wtedy najważniejszą rzeczą, żeby nie
zostało wprowadzone to załamanie, czy też najgorsze by było, gdyby nagle ktoś zasugerował, że co ty robisz i po co to robisz, co z tego będziesz miał, no to już jest to nie do przejścia. Z powodem jest to, że wówczas następuje mało, że zwątpienie, ale to zwątpienie idzie też w kierunku samodegradacji i zniszczenia siebie na całej kanwie działania, a właściwie życia. I wówczas może nastąpić po prostu degradacja samego siebie i popełnianie jakichś kroków, które te kroki prowadzą do samounicestwienia. Oczywiście, że wtedy to będzie bardzo niebezpieczny okres, ale te okresy bardzo często występują właśnie u lwów, które są nadmiernie ambitne, gdzie wprowadziliśmy bardzo silny reżim tego, że on musi to zrobić i nie ma gadania. W tym okresie on jest najważniejszy. Jeżeli on tego nie zrobi, to zejdzie i pójdzie gdzieś tam w historii. Dlatego też psychologia odnotowuje bardzo często załamania i te załamania są związane właśnie z takim, a nie innym postępowaniem, co jest najbardziej trudne, zarówno jak i dla psychologa, który nad tym bardzo mocno pracuje, a także nad tym, że jest właśnie w takiej sytuacji, gdzie musi postawić tą diagnozę, a z tą diagnozą jest z kolei dosyć trudna. Powodem jest nieznajomość świadomości, co jest w rzeczywistości wprowadzane za młodu, by osiągać ten cel. A ten cel, jeżeli go robimy na bieżąco, on jest wtedy wymierny, dlatego że wiemy, które fragmenty naszego zdobywania celu są w pewnym sensie murem nie do pokonania i wtedy możemy ingerować w bardzo prosty sposób, ponieważ znamy strukturę właśnie tej materii i możemy podać drabinę, aby mur pokonać bez przyczyny, czy to jest mur z materiału typu cegła, czy też skała, czy też nawet Mount Everest, czy Chomolungma. To nie jest istotne. Najbardziej istotne jest to, aby wiedzieć, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i ku jakiej prawdzie i co chcemy osiągnąć właśnie przez działanie na naszym lwie. Ale pamiętajmy o tym, że właśnie ten lew występuje w różnych znaczeniach i różnych działaniach. Powodem jest to, że te działania są zawsze drogą do celu. I ta droga na ogół jest dosyć długa, bo wygląda on mniej więcej w ten sposób. I musimy dojść tam do końca i musimy zwyciężyć. Musi być ta meta. I tą metę nie można oddalać, tylko trzeba cały czas przybliżać i budować tą glorię i chwałę, bo wtedy wiktoria wszystkim, którzy są w tym zaangażowani, bo nie ma możliwości zaangażowania jednej tylko postaci. Musi być cały zespół, czyli cała rodzina musi pracować na ten sukces tego lwa. Dlaczego? Dlatego, że jemu jest wtedy dużo łatwiej w realizacji tego wszystkiego, ponieważ ma odpowiednie wsparcie i poparcie całej rodziny i całego tego wszystkiego, co nazywamy rzeczywistością, prawdą i oczywiście jest najważniejszą rzeczą, jaka jest dojście do celu. A to dojście do celu jest nieprawdopodobnie proste, tylko
lęki, obawy, te wszystkie sytuacje, które stwarza również otoczenie, robi to, że boimy się wygrać z tym, co nazywamy czasem, co nazywamy możliwościami, czasami lękiem, czasami jeszcze jakimiś innymi formami, klaustrofobią, przypuśćmy, jeżeli zostajemy sami ze sobą i czeluściach, bo wracamy wtedy do, co tu ukrywać, ale do zodiakalnego raka i wtedy zaczynamy cofać się w swoim rozwoju i to jest najbardziej niebezpieczne, bo wtedy może nastąpić kryzys nie tylko moralny, ale także i ten najbardziej subtelny, czyli własnej jaźni. I to jest chyba najbardziej niepokojące w tym wszystkim. No i cóż, zostawiam oczywiście Państwa w takim momencie troszeczkę trudnym, wiem o tym, ale za każdym razem trzeba rozwijać swoje skrzydła, by zostać lwem, a najlepiej ze skrzydłami, tak? To wtedy stajemy się, no kim? Napiszcie na dole. Będzie mi bardzo miło i trzymajcie się i budujcie, jeżeli macie lwy, nie tylko te solarne, także te ascendentowe, no i te wszystkie osoby, które są piątodomowe, one też mają bardzo dużo w sobie lwa, mimo że następuje zupełnie tam albo występuje inny znak i to jest właśnie tajemnica królewskiej wiedzy, że mimo to, że nie jesteśmy tacy, a jednak wszyscy jesteśmy nie inni i musimy się z tym pogodzić, że to wszystko daje nam rozwój, którego pragniemy zdobyć, a przede wszystkim nauczyć się zwyciężać, nauczyć się gloryfikować to wszystko, co jest dla nas tak bardzo istotne, a wtedy zwycięstwo jest w naszych rękach i tutaj dłonie ukształtują tylko tą masę, by umieć napisać dobry scenariusz, który potem będziemy realizować w naszym filmie. Krótko mówiąc, życia. Trzymajcie się z Bogiem i ja już do studia zmierzam, a to spacer po to, żebyście wiedzieli, jak osiągać sukces, glorię i chwałę. No, trzymajcie się.